bo my sobie w tym momencie zdaliśmy sprawę, że w ogóle nasz sposób myślenia o ewolucji człowieka należy zmienić, bo my nigdy nie byliśmy sami. Dopiero dzisiaj, od 40 000 lat mniej więcej, jesteśmy sami jako jeden gatunek na Ziemi. Ta historia obecnie, nasza ewolucji, jest w dużej części pisana przez paleogenetyków, którzy mówią nam, no tak było, patrz, krzyżowaliśmy się. I teraz my, archeolodzy, jesteśmy stawiani przed rzeczywistością, w której musimy od nowa napisać naszą opowieść o tym, jak to wyglądało. Czasem przychodzi taki pasterz uzbecki, siedzi tak nad naszym wykopem, patrzy na mnie z góry i mówi: ale po co pani to robi? Zaczęłam opowiadać, co ja badam, że tu byli ludzie, że oni chodzili. I on tak, pamiętam, siedzi, patrzy na te góry i mówi: a ja myślałam, że tu nigdy nic nie było. W serii Pokolenie NCN rozmawiam z 15 badaczkami i badaczami na 15-lecie Narodowego Centrum Nauki. Nasze rozmowy są krótkie, trwają około 15 minut. Moją dzisiejszą gościnią jest pani profesor Małgorzata Kot, archeolog, pracowniczka Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor zajmuje się archeologią paleolitu, ewolucją człowieka, technologiami kamiennymi oraz badaniami nad wczesnymi migracjami ludzi. W swojej pracy łączy badania terenowe w wysokogórskich jaskiniach z zaawansowanymi analizami laboratoryjnymi i prowadzi swoje badania głównie w Europie Centralnej i w Azji Centralnej. W ostatnich latach bardzo wiele się wydarzyło w archeologii, bardzo wiele nowego wiemy o ewolucji człowieka. Co wiemy więcej dziś, niż wiedzieliśmy 15, 20 czy 30 lat temu i co sprawiło, że wiemy więcej? Taką szaloną zupełnie zmianę wprowadziły wszystkie analizy laboratoryjne, a szczególnie paleogenetyka. To jest coś, co zupełnie zmieniło nasz sposób rozumienia ewolucji człowieka, ponieważ mamy dostęp nie tylko do kości ludzkich i możemy je porównywać tak morfometrycznie, nie tylko do zabytków kamiennych, wytworów człowieka, ale możemy też właśnie zbadać nasz genom. No i tym zupełnie takim rewolucyjnym punktem był moment, w którym okazało się, że jesteśmy w stanie faktycznie znajdować materiał genetyczny w szczątkach, które są nieżywe, martwe, leżą w ziemi od parudziesięciu tysięcy lat. Zresztą za to profesor Svante Pääbo dostał parę lat temu Nobla właśnie za badania nad genetyką neandertalczyków i pokazanie tego, że to w ogóle jest możliwe. I ten cała gałąź nauki właśnie gdzieś pojawiła się dopiero kilkanaście lat temu i absolutnie nam przepisuje nasz sposób myślenia. Podam przykład. Jeszcze wczoraj wieczorem mówiłam wykład popularno-naukowy w Centrum Nauki Kopernik na temat tego, jak się neandertalczycy krzyżowali z ludźmi współczesnymi. Opowiadałam o tym, że to głównie neandertalki przechodziły do grup ludzi współczesnych, po czym dzisiaj rano otworzyłam Science i okazało się, że właśnie nowe badania genetyczne pokazują, że było dokładnie odwrotnie. I dlaczego? Więc i tak się dzieje niestety albo niestety mniej więcej od 15 lat, czyli przez to, że tych badań jest jednak ciągle bardzo mało, ale każde kolejne, które jest wykonywane, absolutnie każe nam przepisać nasz sposób myślenia o ewolucji człowieka. Nagle na przykład okazuje się, że istniał gdzieś w Azji jakiś absolutnie nowy gatunek człowieka, o którym nie wiedzieliśmy. I teraz od 12 lat szukamy tych Denisowian i gdzie oni żyli. I musimy ich zmieścić na tej naszej archeologicznej też mapie. Tak? No bo my mamy tam stanowiska, nie mamy kości, więc musimy zobaczyć, które z nich należą do tego gatunku, który został zidentyfikowany wyłącznie na podstawie materiału genetycznego. I tak się dzieje na każdym kroku. Więc ta paleogenetyka absolutnie wszystko zmieniła. Dzisiaj wchodzi jeszcze nowa w ogóle gałąź badań. Paleoproteomika, czyli próbujemy nie tylko genetycznie, ale w ogóle badać same białka i struktury białek i różnice tutaj genetyczne, które się pojawiają. I to jest taka gałąź, która w tej chwili bardzo zyskuje na znaczeniu, ponieważ białka zachowują się lepiej niż materiał genetyczny. Więc będziemy w stanie też dużo dalej cofnąć się w czasie, również do tych momentów, kiedy już nie mamy materiału genetycznego, a jeszcze możemy badać właśnie te różnice i w tej chwili już na podstawie budowy białek jesteśmy w stanie odróżniać ludzi współczesnych, neandertalczyków na przykład i Denisowian, co jeszcze
3 lata temu w ogóle nie było do pomyślenia. Więc no tutaj postęp jest absolutnie szalony i myślę, że tu jeszcze przed nami naprawdę z niecierpliwością człowiek czy jakby otwiera gazetę i czyta każdy kolejny artykuł. Zakładam, że będą nas oglądali, słuchali również ludzie, czytelnicy, słuchacze, widzowie, którzy nie śledzą na bieżąco doniesień archeologicznych. Jakby pani wskazała takie 3 przełomowe odkrycia właśnie z tych kilkunastu ostatnich lat, które po prostu całkowicie przemodelowały tę naszą wiedzę o ewolucji człowieka. Myślę, że pierwsze takie, które było bardzo uderzające, to 2010 i sekwencjonowanie genomu Neandertalczyka, kiedy okazało się, że krzyżowaliśmy się z Neandertalczykiem. Czyli coś, co dotąd było dla nas zupełnie nie do przyjęcia albo trudne do przyjęcia, nagle stało się gdzieś tam jasne, że faktycznie do tej hybrydyzacji dochodziło. To był taki pierwszy punkt przełomowy. Drugi, myślę, że moment, w którym dowiedzieliśmy się właśnie na podstawie analiz genetycznych, że istnieje nie 2 gatunki, jak myśleliśmy, czyli Neandertalczyk, człowiek współczesny, ale też Denisowianin w tym czasie w Azji. To też był taki szok, bo nagle należało temu znaleźć miejsce. I trzeci, który się dzieje aktualnie, czyli my sobie, ale to już nie jest jeden artykuł, tylko to jest cała rzesza artykułów, bo my sobie w tym momencie zdaliśmy sprawę, że w ogóle nasz sposób myślenia o ewolucji człowieka należy zmienić, bo my nigdy nie byliśmy sami. Bo dotąd ewolucja była tak, próbowaliśmy znaleźć te ogniwa po kolei, jedna po drugim i szukaliśmy tylko tych pośrednich ogniw, prawda? Brakujące ogniwo. A tu okazuje się, że my już nie szukamy brakujących ogniw, tylko za każdym razem, prawie myślę, że nie było, tak jak sobie teraz to widzimy, w ewolucji człowieka takiego momentu, w którym bylibyśmy sami. Jako jedna tylko grupa, populacja ludzka. Zawsze była jakaś inna, która była genetycznie odmienna i podążała jakąś zupełnie inną ścieżką ewolucyjną, ale też szła w kierunku hominidów na każdym z tych etapów. Jedne wymierały, drugie zostawały. Częściowo być może dochodziło do krzyżowania. I to jest dla nas fascynujące, bo my dopiero dzisiaj, od 40 000 lat mniej więcej, jesteśmy sami jako jeden gatunek na Ziemi. I jest to pierwszy raz w historii w ogóle naszej ewolucji. I to jest też coś, co dopiero jakby teraz sobie uświadomiliśmy tak i musimy się z tym zderzyć. I jakby też spróbować zrozumieć, że ta archeologia, którą my znajdujemy, czyli te materiały zabytkowe, mogą towarzyszyć nie tylko naszej linii ewolucyjnej, ale też tym równoległym. I trzeba tutaj to wszystko, ten cały świat zmieścić. Pani prowadzi badania między innymi w polskich jaskiniach, w tym na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Tam badania były prowadzone przez archeologów od lat, prawda? To nie są nowe miejsca dla archeologów. I co te nowe techniki dają? Co można tam dziś nowego znaleźć? Postęp taki archeologiczny, nawet w samym sposobie kopania, jest informacji, które jesteśmy w stanie wydobyć z tego samego, tej samej objętości Ziemi. Mówiąc obrazowo, ten przyrost informacji dzisiaj jest zupełnie szalony. Tak, ja wchodzę często do jaskini, na przykład jaskinia Raj, którą kopaliśmy 2 lata temu. Tam było przekopane w latach 60. 120 metrów kwadratowych i z tych 120 metrów kwadratowych zostało znalezione mniej zabytków, niż ja znalazłam na 2 metrach kwadratowych, które kopałam przez miesiąc 2 lata temu. Ale macie po prostu zupełnie inny sprzęt? Czy inaczej to później analizujecie? Jak to wygląda? Czy chyba zdaliśmy sobie sprawę i też mamy takie narzędzia w tej chwili do tego, żeby wyciągać informacje z każdego faktycznie fragmentu ziemi, który kopiemy. Czyli nie szukamy tylko zabytków, bo one coś nam powiedzą, ale tak naprawdę staramy się jak najwięcej wycisnąć z tego, z każdej grudki ziemi, którą mamy. My w tej chwili cały sedyment, który kopiemy, poza tym, że bardzo precyzyjnie go kopiemy, to cały ten sedyment potem zjeżdża do bazy. On jest myty na sitach o oczkach czasem 0,3 mm, suszony i my po prostu pincetami wyjmujemy najmniejsze zabytki, węgle, kości i te wszystkie rzeczy dają nam informacje. I to jeszcze do niedawna nie było możliwe, bo ta procedura jest trudna. To trzeba
trzeba mieć sprzęt, który, no, to wymaga dużo sprzętu, dużo nakładów takich logistycznych, więc w terenie trudnym, jak choćby w Azji Centralnej, do niedawna no nie dało się wejść do jaskiń na wysokości 2000 metrów ze sprzętem, który ważył dużo. Dopiero dzisiaj mamy lekki sprzęt, możliwość używania paneli słonecznych do obsługi sprzętu elektronicznego i tak dalej, czyli możemy prowadzić badania w pełnym standardzie metodycznym też w takich trudnych miejscach. Czytałam, że w trakcie tych badań w Azji Centralnej tak naprawdę częścią problemu jest znalezienie tych miejsc, tych jaskiń, prawda? To rozumiem, że jest zupełnie inny tryb pracy niż tu w Polsce. I teraz pytanie, jak pani szuka tych jaskiń? Czy to jest właśnie praca terenowa, analiza map satelitarnych? Próbuję sobie to wyobrazić. To jest wszystko po trosze. Zaczynamy oczywiście tak, od map po prostu, od wszelkiego rodzaju map. Od informacji zgromadzonych przez speleologów różnych, publikujących w różnych okresach. Próbujemy weryfikować informacje przez właśnie w takich na przykład sowieckich artykułach speleologicznych, to są często takie opisy, 9 kilometrów na północ od tej miejscowości, na tym stoku znajduje się jaskinia. No i na tej podstawie po prostu próbujemy wyznaczyć, gdzie ona jest. Idziemy i sprawdzamy. Ale często to są takie tereny, w których wcześniej archeologowie pracowali? Czy to są w zasadzie dla archeologii światowej? Tak? Już nawet nie chodzi mi o polskich archeologów. Czy to są tereny mniej znane? Konkretnie o te jaskinie pytam. To są obszary, które były badane archeologicznie, natomiast były badane do pewnej wysokości. Czyli tam, gdzie dało się dojść w przeciągu takiej półdniowej wycieczki, żeby wrócić do bazy, to mniej więcej ten obszar jest obchodzony. Ale właśnie ze względu na tą logistykę i trudność i obozowania i obszar, w którym jesteśmy, to jesteśmy na wysokich górach, tam nigdy nie były prowadzone takie badania, w których wchodzono w obszar górski, zostając tam na noc. Więc jak mamy coś, co jest położone dzień, 2, 3 dni drogi od najbliższych miejscowości zabudowań, to ten obszar nie był w ogóle badany. I tutaj wchodzimy w taką przestrzeń, w której dzisiaj operują myśliwi, lokalni leśniczy oraz pszczelarze i my od nich też uzyskujemy dużo informacji. To też nie jest proste, żeby wytłumaczyć takiemu lokalnemu myśliwemu, czym jest jaskinia, której ja szukam. Bo dla nich każdy nawis skalny jest jakąś tam jaskinią i każda dziura w skale, a to też nie jest tak, ale no, uzyskujemy też od nich informacje i potem właśnie idziemy i szukamy i weryfikujemy je, więc tych informacji szukamy na wiele różnych sposobów. Chyba taki najśmieszniejszy, w jaki się bawię, to jest przeglądanie wszelkiego rodzaju blogów uzbeckich wspinaczy. Ponieważ oni robią zdjęcia, jak chodzą po górach, no a jaskinia jest takim wdzięcznym miejscem do zrobienia zdjęcia. Więc czasem mi się udaje właśnie takie zdjęcie uchwycić gdzieś tam w górach, nagle patrzę, jest dziura w skale. No i potem to geolokalizuję, próbuję na podstawie różnych zdjęć. I zdarzyło nam się tak, iść taką wyprawę 3-dniową, żeby znaleźć jaskinię, którą widziałam na 3 zdjęciach w internecie. Proszę sobie wyobrazić, naprawdę bardzo byłam szczęśliwa, jak już znalazłam ją po tych 3 dniach, bo była duża szansa, że i tam po prostu nie będzie dokładnie w tym miejscu, które ja wyznaczyłam na mapie, że to musi być tu. I mogliśmy jej po prostu przeoczyć i nie znaleźć. No dobra, to chyba teraz czas na fundamentalne pytanie. Po co to wszystko? Znaczy, jaki pani chciałaby wnieść wkład w naukę o ewolucji człowieka? Co jest pani tutaj celem, ambicją, planem? Ta historia obecnie, nasza ewolucji, jest w dużej części pisana przez paleogenetyków, którzy mówią nam, no tak było, patrz, krzyżowaliśmy się. I teraz my, archeolodzy, jesteśmy stawiani przed rzeczywistością, w której musimy od nowa napisać naszą opowieść o tym, jak to wyglądało. Musimy te nasze zabytki, wszystkie stanowiska zmieścić w tą historię, no bo oni mają dane, które na to wskazują. Tak z bardzo wysokiego, co jakby spojrzeć, to właśnie jakby to, czym ja najbardziej się zajmuję, to jest próba zrozumienia tego, jakby śledzenia tego, jak wygląda ta narracja w tej chwili budowana przez paleogenetyków i znalezienia i napisania tej historii archeologicznej. W takim odcinku, który mnie najbardziej interesuje, czyli tego styku właśnie pomiędzy Neandertalczykami, Denisowianami i ludźmi współczesnymi. Bo my wiemy, że się krzyżowaliśmy, czyli wiemy, że się spotkaliśmy. I teraz co z tego spotkania wynikło, ale nie genetycznie,
Bo ta biologiczna strefa jakby gdzieś jest faktycznie domeną paleogenetyków. Co z tego wynikło dla nas, jako dla ludzi, dla kultury ludzkiej i dla naszego sposobu myślenia o świecie, na ile to właśnie krzyżowanie się z Neandertalczykami czy Denisowianami pozwoliło nam potem wejść do Europy, do Azji i zasiedlić kontynenty, które były nam absolutnie obce ewolucyjnie, bo my byliśmy z Afryki. To jest takie pytanie, które myślę, że tak generalnie można powiedzieć najbardziej mnie fascynuje i swoimi badaniami gdzieś próbuję właśnie na to pytanie odpowiedzieć. Często spotyka się pani z pytaniami o to, co nam te badania dadzą? Czy to są takie badania, które bardzo poszerzają naszą wiedzę o cywilizacji, o rzeczywistości, o świecie, o naszym miejscu we wszechświecie, ale nie posuwają być może gospodarki wystarczająco szybko. Spotyka się pani z takimi pytaniami? A jeśli tak, to co pani odpowiada? Najczęściej w Uzbekistanie się z tym spotykam. Faktycznie jak czasem przychodzi taki pasterz uzbecki, siedzi tak nad naszym wykopem i patrzy, oni tak potrafią tak parę godzin faktycznie siedzieć i tak bez ruchu patrzeć, no bo te owce się tam przemieszczają, oni w tym czasie nie mają nic do roboty, to czasem tak faktycznie po kilku godzinach takie siedzenie, ja tam siedzę na 4 metry pod ziemią i ten pasterz tak patrzy na mnie z góry i mówi: ale po co pani to robi? I co mu pani wtedy odpowiada? Ja próbuję mu opowiadać właśnie o tej wiedzy, o historii. I pamiętam, że to, znaczy w pewnym momencie był taki jeden moment, kiedy zrozumiałam, że to może ma sens, o tyle, kiedy spotkałam faktycznie takiego w górach pasterza i zaczęłam mu opowiadać, co ja badam, że to byli ludzie, że oni chodzili. I on tak pamiętam, siedzi, patrzy na te góry i mówi: a ja myślałam, że tu nigdy nic nie było. Ale powiedział to z takim odkryciem, że docenił, że ta jego ziemia, w której on żyje, jest ważna, że to jest ważny odcinek, bo to też dla nich jest, myślę, ważne, że ktoś z zagranicy przyjeżdża i tyle trudu wkłada, żeby to badać. Tak jakby też podnosi ich poczucie wartości ich dziedzictwa, które jest ich dziedzictwem kulturowym. I to jest też, myślę, że taki szalenie ważny aspekt tych naszych badań. Rozmawiamy trochę też o czasie. Widzę niestety, że czas bardzo szybko biegnie i mamy już znowu czas na ostatnie pytanie. Bardzo jest mi miło, że przyjęła pani zaproszenie do cyklu, który nosi nazwę Pokolenie NCN. Pani droga do grantu NCN, do tego pierwszego, była dość wyboista i mówi pani o tym otwarcie i też często. Ja to bardzo szanuję, bo wiem, że bardzo niewielu naukowców o tym mówi w ten sposób i też bardzo często zniechęca się po pierwszej nieudanej próbie. Ile razy warto poprawiać wniosek? No i co to pani dało? Znaczy, na ile to finansowanie z NCN-u wpłynęło na rozwój pani badań? Tak, ja dostałam chyba dopiero 13 grant z kolei, który wnioskowałam. Wcześniejsze nie znalazły się na liście dofinansowania. Ile razy należy poprawiać grant? Zastanawiałam się nad tym pytaniem. Myślę, że 2. Czyli ale pani robiła znacznie więcej. Ja po prostu zmieniałam pomysły. I już się tłumaczę. Czyli piszemy grant, mamy jakiś pomysł i zderzamy się z recenzentami. Jak nie dostaniemy grantu, prawda? Zderzamy się z recenzentami i tu faktycznie jest ten moment, w którym należy się zastanowić, dopracować ten wniosek. Może lekko zmienić, może zrobić jakieś badania pilotażowe, które udowodnią, że faktycznie mamy rację w pewnych aspektach. Złożyć go ponownie. Przy drugim odrzuceniu to jest ten moment, w którym trzeba się zastanowić. Jeżeli faktycznie wierzymy w ten projekt, to ja wierzę, że należy złożyć jeszcze raz, że jest szansa, że faktycznie można może pogłębić badania, może to lepiej zrobić, ale więcej chyba nie. Ja za każdym razem, jak już drugi raz dostawałam odrzucenie, to wtedy po prostu stwierdzam: okej, zróbmy coś innego, przesuńmy się w jakimś innym kierunku, wymyślmy coś innego, więc odpowiedź jest 2. Natomiast co mi to dało? Chyba nie będę odkrywcza, jak powiem, że nie dostałabym grantu ERC, gdybym wcześniej nie robiła grantów NCN-u. Już nawet na bardzo podstawowym poziomie z tego powodu, że prowadziliśmy badania w Uzbekistanie na podstawie ostatnio 2 po kolei robionych grantów finansowanych przez NCN. I to dzięki tej perspektywie tych 8 lat badań w ramach opusów dopiero mieliśmy
po pierwsze, w ogóle mieliśmy cały ogląd sytuacji, więc mogliśmy bardzo jasno postawić pytania badawcze. Wiedzieliśmy, czego nam brakuje, ale też te pytania wszystkie, które tam są potem w tych ankietach ERC, czy dany badacz jest dobrą osobą do wykonywania tego konkretnego grantu, no tutaj jakby od razu zbiliśmy, prawda, wszystkie kontrargumenty, ponieważ no my tam już jesteśmy, badamy od iluś lat. Nie ma lepszych ludzi, którzy by to mogli zrobić, prawda? Więc wtedy dla wszystkich jest to dość oczywiste. Więc tak jak miniatura jest jakimś takim pilotażowym badaniem do grantu NCN, tak można powiedzieć, że grant NCN jest takim pilotażowym badaniem po tym, żeby napisać grant ERC i to jest dla mnie, myślę, że dość oczywiste. Ale też właśnie dało mi taką odwagę budowania zespołu, bo ja akurat robiłam sonatę bis, więc to było też, jakby nauczyło mnie pracy w zespole i robienia zespołu, wydawania dużych pieniędzy i to też trzeba się tego nauczyć, prawda? Jak zarządzać takimi rzeczami. Więc tutaj szalenie dużo elementów, które tak naprawdę teraz składają się na te badania, które obecnie prowadzę. Bardzo dziękuję. Moją dzisiejszą gościnią była pani profesor Małgorzata Kot. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków z cyklu. Zapewniam, że będę miała kolejnych fascynujących gości. Dziękuję. Dziękuję bardzo.